skupcie się na chwilę na samym fakcie bycia tutaj. Bez żadnego powodu, bez żadnego uzasadnienia. Zobaczcie, że coś w was w tej chwili jest tutaj i doświadcza tego momentu. I nie musicie tego szukać, możecie to po prostu stwierdzić. Stwierdźcie, czy to jest fakt, że jesteś tutaj, że doświadczasz. Zobacz, czy to jest fakt dla ciebie. Czy aby tutaj być, czy aby doświadczać tego bycia, jestem tutaj, musicie się starać, czy musicie coś robić w tym kierunku? Czy musicie podtrzymywać w tej chwili świadomość, żeby być? Czy to jest absurd po prostu? Bo i tak jesteście tutaj. Nic nie musimy robić, a jesteśmy tutaj, tak? Nic nie musimy robić, a jesteśmy tutaj. Więc mnie najbardziej interesuje coś, co większość ludzi pomija. Pomija ten sam fakt bycia, kompletnie pomija sam stały fakt bycia, który jest obecny w każdym ze stanów. Czy śpimy, czy jesteśmy w stanie czuwania, jest jakiś akt bycia nadrzędny. Natomiast to pominęliśmy, a zaczęliśmy się bardzo mocno interesować tym, co się w tym byciu dzieje. I zaczęliśmy zarządzać tym, co się dzieje w byciu. I tak bardzo zaczęliśmy zarządzać tym, co się dzieje w byciu, że zapomnieliśmy się, bo nasz świat myślowy czy emocjonalny to nie jest jedyna rzecz, która w tej chwili ma miejsce. Albo inaczej, z perspektywy bycia, czym jest z perspektywy bycia doświadczenie naszych myśli, doświadczenie naszego ciała? Bo my jesteśmy, czyż nie jest tak? No ja ze swojego doświadczenia to dobrze pamiętam, że mnie cały czas interesowało, co się dzieje z moim ciałem, co się dzieje z moim umysłem, co się dzieje z moim rozwojem, co się dzieje ze mną. I wreszcie usłyszałam kiedyś o oświeceniu i o rozwoju duchowym, no to tym bardziej zaczęło mnie to stresować wszystko, dlatego że to ciało, ten umysł potrzebował się oświecić. Potrzebował gdzieś dojść, potrzebował się rozwinąć. Więc wierzyłam w to, że ja tym ciałem, tym umysłem i tą osobowością mam się oświecić. Czyli mam dojść do jakiegoś miejsca, które sprawi, że znajdę ostateczne zrozumienie rzeczywistości, znajdę nirwanę, znajdę wielkie szczęście. Więc ten jeden organizm, taki malutki, miał wskoczyć do nirwany, do przebudzenia. Natomiast doświadczając najróżniejszych stanów, będąc na różnych warsztatach i tak dalej, zauważyłam, że no okej, ja dostępowałam najróżniejszych stanów. Dostępowałam stanów niezwykłej błogości, niezwykłej ekstazy, niezwykłego szczęścia, niezwykłego spokoju. Czy w ogóle czułam, że w moim życiu, powiedzmy, było coraz lepiej albo gorzej? Wszystkiego tego dostępowałam. Natomiast wiecie, co się działo po jakimś czasie? Zazwyczaj to trwało, nie wiem, czasem krócej, czasem dłużej, ale żaden z tych stanów nie został ze mną cały czas. Żaden. Ani spokój, ani miłość, ani błogość. Żaden z tych stanów nie został ze mną na jakiś czas. Co więcej, po jakimś czasie bycia bardzo zainteresowaną rozwojem duchowym, stwierdziłam, że na pewno czeka mnie jakiś wielki, niesamowity stan, który po prostu będzie dowodem na to oświecenie. Będzie dowodem na to, że wreszcie tam doszłam, bo bardzo tam chciałam dojść. I wiecie co? Mój umysł też mi dał takie stany. Umysł też mi przynosił takie stany i też mi przynosił takie doświadczenia. Niesamowite objawienie, niesamowite otwarcia, niesamowite doświadczenia. Dosłownie jak po środkach zmieniających się świadomość, bez środków zmieniających się świadomość. No i bardzo się cieszyłam przez chwilę, bo stany były niesamowicie przyjemne i piękne. Ale wiecie co? Za każdym razem mijał.
Za każdym razem się kończyły. Więc początkowo myślałam, że znowu źle, że dwuja, że w sumie to nie umiem w to oświecenie i w to przebudzenie za bardzo, bo jednak po jakimś czasie zapominam. Tydzień, 2, miesiąc, 2 dni i to mijało cały czas. I zaczęłam się zastanawiać, o co tutaj chodzi. I mniej więcej w tym okresie zetknęłam się z satsangiem, który mówi: „Ale słuchaj, kompletnie nie w tą stronę patrzysz, co trzeba. Kompletnie nie w tą stronę”. „Jak to nie w tą stronę?” „No jak to? Przecież już te wszystkie stany miałam. Samadhi, najróżniejsze, wszystkie. To jak to nie w tą stronę?” „No nie w tą stronę, bo tutaj nie chodzi o żaden stan. Tu nie chodzi o żadne osiągnięcie. Tu nie chodzi o coś, czego nie masz w tej chwili. Tu nie chodzi o coś, czego nie ma w tej chwili każdy z was. Bo każdy z was w tej chwili to ma. Każdy”. No, kiedy ja to słyszałam, to myślałam sobie: „No, ale jak to możliwe? Bo gdybym to miała, to przecież bym się teraz czuła zajebiście. Bym się czuła w tej chwili fantastycznie, gdybym to miała”. Ale co za tym stoi w tej chwili, co ja powiedziałam? Dokładnie. Oczekiwanie, że w świadomości w tej chwili ma się znaleźć taki a taki stan. Najlepiej przyjemny. No to usłyszałam: „No ale to pozbądź się tych oczekiwań”. No jak to? Przecież nie może być tak, jak jest teraz. No kurczę. A dlaczego nie? Skoro jest tak, jak jest, dlaczego nie? No, znajdowałam miliony sposobów na to, dlaczego nie. I bardzo uzasadnionych, prawda? Przecież powinno być w tej chwili tak, jak ja lubię. Albo tak, jak w książkach napisali, że być powinno. Albo tak, jak porównałam się z kimś innym i powiedziałam: „Kurczę, ten wygląda na takiego oświeconego, ona wygląda na taką spokojną, więc oni tam pewnie są, a ja zupełnie nie”. Ale znowu jeszcze raz zaproszenie jest takie: a gdybyśmy nie interesowali się tak bardzo w tej chwili zawartością, czyli tutaj mam na myśli to, co się w tej chwili dzieje. Gdybyśmy na moment porzucili zainteresowanie obsesją tego, co się dzieje z naszym ciałem w tej chwili i z naszym umysłem w tej chwili. Bo to jest bardzo często nasza obsesja, o której nawet którą mamy nieuświadomioną zupełnie. Gdybyśmy w tej chwili, gdyby każdy z was to, co się myśli, to, co się czuje, w tej chwili zaczął w sobie po prostu oglądać z dystansu. Spróbujcie zrobić sobie taki eksperyment. Bo ja na przykład, gdybym teraz się źle czuła, to bym znalazła na przykład sobie od razu uzasadnienie, że muszę coś zrobić, żeby się poczuć lepiej od razu. I to już mi daje sens na następne 5 minut. To mi daje sens na następne pół godziny, co mam robić. Więc cały czas mam co robić, tak naprawdę. Ale gdybym to na chwilę zostawiła, gdyby każdy z was w tej chwili na chwilę przestał zarządzać tym momentem, ale na maksa się zainteresował i na maksa się zaciekawił, co tu się dzieje. Nie mentalnie, tylko po prostu w samej przytomności. Tak jakbyście mieli wyjść dosłownie z siebie, a jesteście poza sobą też, wyjść z siebie i z ciekawością, z uważnością patrzeć na ten moment, bez interpretacji. Ciekawość dotyczy też ciebie, wyimaginowanego ciebie. Ciekawość dotyczy też tego, jak się zachowuje twój organizm, którego doświadczasz najwięcej. Jesteś zaciekawiony, ale jeszcze nie interpretujesz tego, co widzisz, tylko jesteś zaciekawiona. Więc nie odpowiadajcie mi poprzez swój organizm, bo ja nie o to pytam, nas to w ogóle na ten moment nie interesuje. Co wy o tym wszystkim sądzicie? Nie interesuje to nas na chwilę. Zaciekawcie się tym, co się dzieje w waszym organizmie.
nie interpretując tego, tylko tak jakbyście patrzyli na koleżankę albo na kolegę. Wyobraź sobie, że jesteś swoim kolegą albo jesteś swoją koleżanką. Patrzysz na siebie, ale jesteś swoim kolegą albo swoją koleżanką. Z zaciekawieniem patrzysz, nie interpretujesz, nie oceniasz nic. Czy mamy dostęp do takiej perspektywy, że możemy widzieć siebie w taki sposób? Mamy? Jak to się dzieje, że my mamy coś takiego? Jak to się dzieje w ogóle, że mamy takie spojrzenie? Więc możemy się tak przełączać. Możemy się tak przełączać. Włączam sobie guzik i teraz jestem ja i będę się zastanawiać, co ta Nitya mówi, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, czy to mi się przyda, czy to mi się nie przyda. A w ogóle po co ja tu przyszedłem, co ja tutaj robię? To jest jedna opcja. I generalnie możemy w ten sposób iść przez życie, iść przez świat. Znamy tą opcję wszyscy bardzo dobrze, ale my mamy również dostęp do widzenia samozachowywania się ciała, którego doświadczamy często. Też mamy taką opcję. Dla mnie to jest tak fascynujące. To jest absolutnie fascynujące. Czyli ja na przykład mogę samo badać siebie, w sensie ja mogę nie wiedzieć, jak się będzie zachowywać za chwilę Nitya, co ona powie, co ona będzie robić. Ja mogę po prostu patrzeć na ten moment i zupełnie nie wiedzieć, co ona robi, bo tak zupełnie szczerze to nie wiem. I teraz możecie sobie zadać jeszcze takie pytanie. Czyli znowu jesteśmy w tej ciekawości, w samozaciekawieniu się organizmem, którego przychodzi nam najwięcej doświadczać, czyli samego siebie. Jesteście w zaciekawieniu tym, w sensie sobą. I z tego zaciekawienia będę wam zadawać parę pytań. Czyli tak jakbyście patrzyli z zewnątrz na to, jak będzie reagowało to ciało. Wy nie wiecie z góry jeszcze nic, tak? Może musicie nic nie wiedzieć. No bo jak wiecie, to już jest inna perspektywa. Skucha wtedy jest. Więc nie wiecie. Jesteście w przestrzeni nie wiem. Nie wiem, jak się zachowa ten organizm. Nic o nim nie wiem. Zero, nic o nim nie wiem. Po prostu jestem ciekaw, jestem ciekawa. Czy wiesz, co pomyślisz zaraz? Nie wiesz. A teraz zapytam ten organizm. Czy wiesz, co pomyślisz zaraz? Z perspektywy ciebie myślącego, że jesteś tym ciałem, tym organizmem. Czy wiesz, co zaraz pomyślisz? Okej, mega. Ani nie wiecie z perspektywy świadomości, z perspektywy dystansu, nie wiecie, co za chwilę pomyślicie, ani nie wiecie też z utożsamienia się z ciałem, czyli z myślenia o tym, że to wy nawigujecie tym momentem. Też nie wiecie, co się za chwilę pomyśli. I teraz pytanie jest dla mnie takie: czy jeśli w tej chwili nie wiesz, to jak jest z następnym momentem? Następnym wiesz? Czy też nie wiesz? Też nie wiesz. A w następnym? No też nie wiesz. No nie wiesz. Też tego nie wiesz. Nikt tego nie wie. Bo jak wie, to już jest kucha. W sensie już w ogóle mamy jakąś kalkę, już jakąś mamy projekcję na następny moment i wydaje nam się, że powinien jakoś biegnąć. Więc co takiego dzieje się, albo inaczej. Słuchajcie, dla mnie to jest przełom. Generalnie. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to, do czego w tej chwili doszliśmy, to jest absolutny przełom. Dlaczego? Dlatego, że no,
Jak my zmierzyliśmy się z faktem jakimś. Czy działamy w tej chwili, czy że robimy sami to życie i że wszystko wiemy, co zaraz zrobimy? Czy nie do końca? Najczęściej jest tak, że okej, mamy taką chwilę przełomu jak dzisiaj. Jednych to zamiata kompletnie i w ogóle budzi i mówi: „Okej, to pozamiatane jest to życie już dalej”, bo to ma bardzo dalekie konsekwencje, bardzo dalekie konsekwencje. Albo jest tak, że właśnie pojawia się na chwilę ta przerwa, potem wpada głowa: „No i co to było? Co tu robimy dalej? Co tu ja sam pomyślałem zaraz dalej? Co tu ja sama znowu wymyśliłam?” Ja sama. Która ja? Która? No, w formie myśli. Więc ja jestem teraz zainteresowana tym, żebyśmy się pobawili tymi dwiema perspektywami. Jedna z nich jest stała. Jedna z nich jest stała, jedna z nich jest cały czas. Ta perspektywa, w której po prostu dzieje się to życie, a druga perspektywa, czyli ta, w której po prostu świat myślowy sprawia wrażenie, jak byłby prawdziwy ostatecznie i rzeczywisty, nie jest stała. Mogę was zapytać, gdzie jest ta perspektywa w czasie, kiedy śpicie? Jest wtedy? Jest? Nie, znika ta perspektywa. Gdzie jest ta perspektywa wtedy, kiedy tu jest jedna myśl, tu jest przerwa, jest następna myśl. Gdzie jest ta perspektywa w tej przerwie? Nie ma też jej. Więc jak to jest, że my coś, co jest chwilowe, coś, co jest chwilowe, pojawia się automatycznie co jakiś czas, traktujemy niezwykle serio, nie kwestionujemy tego, nie badamy, tylko lecimy dalej, z tym życiem dalej, zdobywając następne i następne, galopując do przodu. I jeszcze najśmieszniej czasem w poszukiwaniu oświecenia. Jakiego oświecenia? No, oświecenia na warunkach umysłu. Oświecenia wyłącznie myślowego. Oświecenia, które będzie miało początek i będzie miało koniec. Czyli tak naprawdę błędu. Więc jak to jest, że my się uganiamy za tym? Większość z nas się z tym ugania, no prawie wszyscy, jak nie wszyscy. A kompletnie zapominamy o czymś, co mamy od zawsze dane, co jest z nami cały czas i przynosi nam wielką ulgę. Za każdym razem, jeśli nam się zechce tam spojrzeć. Za każdym razem przynosi jakąś ulgę. Często się dzieje też tak, że zauważamy ulgę, ale tam nuda przecież z tą ulgą. Niech się coś dzieje. No niech się coś dzieje, lećmy dalej do przodu. No ale już po jakimś czasie, jak się znowu wykoleimy i po prostu doświadczymy takiego cierpienia, że już zaczyna nas boleć, to mówimy sobie: aha, gdzie był ten dystans? Gdzie była ta ulga? Gdzie to było? Gdzie ta świadomość? Jak to pomedytować? Jak to zrobić? I wracamy na chwilę. No i mówimy sobie: och, dzięki, super. Do następnego. Tak na dobrą sprawę już mogłabym skończyć. Wszystko, co miałam do powiedzenia, już zostało powiedziane. Najważniejsza rzecz już została powiedziana. Mogłabym już skończyć. Ale będziemy jeszcze ten temat dalej wałkować i będziemy do tego nawracać, żeby cały nasz system ciała, umysłu, wszystkich cząsteczek, których doświadczamy, pojął, poczuł się bezpiecznie i zrozumiał, i zobaczył, jakie to jest proste.
W buddyzmie mówi się, że my na pewnym etapie naszego życia, bardzo wcześnie, popełniliśmy błąd ignorancji. Czyli zignorowaliśmy to właśnie, o czym mówię tutaj, czyli świadomość, to proste bycie, ten dystans, obecność. Pominęliśmy to, bo po prostu to jest takie dane, zawsze proste. Pominęliśmy to i zaczęliśmy biec za rzeczami, które pojawiały się w świadomości. Czyli zignorowaliśmy świadomość. Zignorowaliśmy ten nasz podstawowy, naturalny stan i za siebie wzięliśmy ten świat myślowy. I wiecie, no błąd jak błąd, no tylko że kosztuje to poszczególne byty, bardzo dużo cierpienia. Natomiast kiedy przypominamy sobie ten nasz stan naturalny, bo to nie jest tak, że my z powrotem do niego dochodzimy po wielu tułaczkach, wreszcie tam doszliśmy. Nie, my tam zawsze byliśmy. My jesteśmy w stanie naturalnym cały czas. Cały czas. Tylko że jest jeszcze bardzo dużo różnego rodzaju, projekcji, które po drodze najprawdopodobniej złapaliśmy, które każą nam twierdzić, że stan naturalny, równa się błogość non stop, życie człowieka jest błogie cały czas i jest świetne. I generalnie nie ma w nim trudności, nie ma w nim wyzwań, nie ma w nim starości, chorób i śmierci. A to wszystko jest. Tego tego To spotyka nasze ciało. Natomiast jeśli my zaczynamy sobie głęboko w sobie uświadamiać, że nie tylko ciałem jesteśmy, że nie tylko ciałem jesteśmy, że ciało to jest doświadczenie świadomości po prostu chwilowe, teraz takie, za jakiś czas inne, to kiedy porzucimy tą wiarę, to sami zobaczycie, co się będzie działo w waszym życiu. Wielu z was, którzy przyjeżdżacie na odosobnienia, przyjeżdżacie na satsangi, mówicie, że doświadczacie dużo więcej ulgi, kiedy ta błędna wiara zostaje odjęta poprzez twój własny wgląd, nie poprzez to, że wierzysz mi na słowo, bo tutaj nie ma na co mi wierzyć. Nie zalecam wiary w taki sposób. Ale kiedy sami widzicie w swoim własnym wejrzeniu, że nie tylko ciałem jesteście, to zaczyna przechodzić coraz większa ulga.